Czy skuter w ogóle ma sens dla motocyklisty? Dziś o moim nowym nabytku, czyli Hondzie SH300. Dlaczego właśnie ten skuter kupiłem? Czy ogarnia codzienną jazdę i trasę? Czy to była dobra decyzja? Czy warto kupić używany skuter i jak można się naciąć? Nie, to nie była dobra decyzja. Ale o tym zaraz. Zapraszam. Jestem motocyklistą i nigdy nie byłem fanem skuterów. Jeżdżę od 16 roku życia. Skutery mnie nie interesowały, dopóki nie zacząłem przeciskać się na nich w korkach. 5 lat na 125 wystarczyło. Była to Honda PS 125. Użytkuję taki skuter z 2008 roku i na moim kanale znajdziecie kilka filmów na jego temat. Jest świetną maszyną, genialną do miasta, ale jego główną wadą, jak dla mnie, są 13-calowe koła i przede wszystkim brak ABS-u. Stąd od jakiegoś czasu rozglądałem się właśnie za Hondą SH. A Honda SH występuje w kilku wersjach: 50, 125, 150, no i 300. Jest też 350. Ceny od kilku do 25 tysięcy złotych. Mój skuter klasy 125 bardzo dobrze sprawdzał się w jeździe miejskiej, głównie pełniąc rolę środka transportu do pracy i z pracy przez zakorkowane miasto, więc rozważałem zakup raczej nowszej 125. Przyznam, że moją 125 wybrałem się też 2 albo 3 razy w trasę drogami wojewódzkimi, gminnymi po 100 km i więcej. Ale to nie to. W nowych skuterach kusił mnie ABS i większe koła. Prawda jest taka, że przecież dojeżdżając od marca do listopada do pracy, nieraz łapał mnie deszcz, było wilgotno, no a kierowcy samochodów osobowych w mieście, szczególnie panie, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, wynikającą po prostu z doświadczenia, nie patrzą w lusterka, wymuszają pierwszeństwo i generalnie chcą skuterzystę zabić. Zabić co kilka minut. Zatem dobre hamulce to jednak podstawa, no i refleks. No ale on nie zależy od skutera. Jeśli chodzi o skuter, moja stara Honda PS tu niestety przegrywa. Na dodatek zdecydowałem się teraz o wyprowadzce z miasta na wieś, a to oznacza nie tylko miasto, ale do jazdy do pracy już także na kilkukilometrowym odcinku drogi krajowej. I o ile 125 przyjemna, dla 125 przyjemna prędkość to 70-80 km, no, ale szybciej to już jest głośno, nieprzyjemnie i po prostu szkoda silnika. W tej sytuacji sensowniejszym wyborem od SH125 stała się po prostu SH300 lub 350, no ale po nowszą wersję nawet nie patrzyłem za nowszą wersją, bo po prostu mnie nie stać. A 150 jest bezsensowna zupełnie, no zatem została 300. Tak naprawdę 279, ale o tym później. Po mój skuter pojechałem do miejscowości oddalonej o 120, prawie 130 km. Wracałem autostradą i okazało się, że skuter wytrzymuje ciągłą jazdę 110-120 km na godzinę bez problemu. Pojedzie też więcej, ale staje się wtedy głośny i go po prostu szkoda. I tu pierwszy raz sobie pomyślałem, dobra decyzja. Nigdy nie podobały mi się skutery z wysokimi szybami. Przeglądając oferty sprzedaży, miałem w głowie to, że po ewentualnym zakupie wysoką szybę natychmiast zdemontuję, ale po pierwszych minutach jazdy próbnej zdanie zmieniłem. Natychmiast zrozumiałem, dlaczego tak wiele egzemplarzy SH300 w takie szyby jest wyposażona. Szyba świetnie chroni przed strugami powietrza, co ma znaczenie w chłodniejsze, przede wszystkim w chłodniejsze dni. Do tego jest tak wyprofilowana, że częściowo zdejmuje strumień powietrza z wierzchniej części dłoni na kierownicy, a mój EX jest dodatkowo wyposażony w dołożone przez poprzedniego właściciela podgrzewane manetki, które grzeją wyśmienicie. Jest również zamontowana mata grzewcza na siedzeniu, ale jeszcze nie została podłączona, czyli mam pełen luksus.
Skuter Honda SH300 był produkowany od 2007 roku. 2 lata później Honda przeprowadziła lifting, potem w 2012 wprowadzono kolejną generację, a w 2015 pojawiła się zupełnie nowa wersja. W 2021 skuter pojawił się z nowym silnikiem o pojemności 330 cm. Oznaczenie kodowe mojego modelu to NF02. Ta generacja występuje w 4 kolorach, ma chłodzoną cieczą, jednocylindrową jednostkę z wtryskiem paliwa, co ważne, o pojemności skokowej 279 cm3, czyli to jest takie oszukane troszeczkę 300 i silnik generuje moc maksymalną 20 kW, czyli nieco ponad 27 koni mechanicznych. Jak wszystkie SH ma 16-calowe koła. U mnie o szerokości 110 z przodu, 130 z tyłu, a profil 70. Jest też gniazdo zapalniczki w schowku pod kierownicą oraz stopka centralna i stopka boczna. Niestety zakupiony skuter nie ma oryginalnego kufra Top Case Hondy, więc będę musiał taki dokupić, bo w mój kask Nolan się nie mieści. Schowek pod siedzeniem jest symboliczny, mały. Jest to spora wada tych skuterów, no ale wspólna w większości skuterów w tej klasie dużych kół, Big Wheel. Mój egzemplarz jest na szczęście wyposażony w układ ABS. Oba hamulce są oczywiście tarczowe i tego samego rozmiaru są to tarcze. Właściwie tak naprawdę to jest to hamulec typu C ABS, czyli prawy hamulec uruchamia oba obwody. Hamulce są dobre, sprawdzałem, ABS działa, ale nie ma w nim jakiejś rewelacji. Nie jest zbyt szybki, działa, no ale trzeba też być uważnym. Z pewnością są to jednak hamulce dużo lepsze niż w Hondzie PES 125, gdzie tam w tylnym kole jest po prostu jeszcze bęben. A jak jeździ moja Honda? No przejechałem na razie niecałe 300-400 km, więc na dokładniejszy test jeszcze przyjdzie czas, ale mam już swoje pierwsze uwagi. Po pierwsze, maszyna jest świetna. Mimo 165 kg suchej masy, prowadzenie w mieście jest rewelacyjne. Właściwie identyczne jak w lżejszej o ponad 30 kg PS125. Jest też tak samo zwrotna, a przynajmniej nie zauważyłem różnicy. Nie widzę też żadnej różnicy w przeciskaniu się między samochodami. Ale SH300 imponuje osiągami, szczególnie jeśli chodzi o przyspieszenie. Choć trzeba otwarcie przyznać, że w starej 125 nie było źle. Moja SH300 przyspiesza do 50 od zera w poniżej 4 sekund i w granicach 7 sekund zajmuje jej przyspieszenie do 80 km na godzinę. W skuterze jednak z założenia przeznaczonym do miasta bardziej od przyspieszenia liczy się start. Reakcja na gaz. I tutaj jest tak samo dobrze jak w starej 125. Manetka reaguje natychmiast. Zanim kierowca samochodu zdąży puścić sprzęgło, czy tam ewentualnie hamulec, mój skuter już jedzie. Mimo podobieństw 300 jeździ się jednak zupełnie inaczej. Częściej trzeba ujmować gazu przed ślamazarnym kierowcą samochodu przed nami. Trzeba też pilnować prędkościomierza, bo skuter naprawdę bardzo szybko przyspiesza i bardzo łatwo przekroczyć kodeksowe prędkości. O ile PS125 właściwie można odkręcać gaz przy ruszaniu prawie zawsze, niemal do końca, tutaj trzeba przyspieszenie dozować. Skuterem można zerwać przyczepność i to zaskakująco łatwo, na przykład przy dynamicznym włączeniu się do ruchu, dodatkowo na mokrej albo luźnej nawierzchni. Rozumiem już, dlaczego nowsze Hondy SH300 wyposażono w system HSTC, czyli jakąś taką kontrolę trakcji nazywaną przez Hondę kontrolą momentu obrotowego. Na trasie skuter utrzymuje prędkość, ma zapas prędkości, żeby wyprzedzić na przykład ciężarówkę albo jakiegoś kierowcę, który jedzie z jakiegoś powodu wolniej niż na to pozwalają przepisy. Szyba sprawdza się idealnie, a zużycie paliwa po pierwszych moich kilometrach to 3,9 litra na 100, z czego 70% stanowiło miasto. A jaki jest ten skuter ogólnie? No jest świetny, a egzemplarz? No już niekoniecznie, dlatego zresztą posłuchajcie, oprócz standardowej wymiany oleju, filtrów wymaga on niestety kilku napraw. Zauważyłem, że uszczelniacz lewej lagi widelca wymaga wymiany. Nie zauważyłem tego podczas zakupu. Prawdopodobnie trzeba też zmienić świecę zapłonową,
ponieważ skuter startuje z pewnym opóźnieniem i mam nadzieję, że to właśnie świeca jest przyczyną, ale równie dobrze może być na przykład zanieczyszczony filtr paliwa albo jeszcze coś gorszego. W czasie jazdy testowej przy silniejszym hamowaniu zauważyłem delikatne drgania. Myślałem, że przyczyną będzie przegrzana przednia tarcza hamulcowa, ale niewykluczone, że drgania pochodzą właśnie z powodu tej lewej lagi, tego wycieku i wylanego oleju. A jeśli już mowa o oleju, to najgorsze właśnie przede mną. Zlokalizowałem wyciek w okolicy przekładni. Nie jest duży, ale jest. Też go niestety nie zauważyłem przy zakupie. No i nic dziwnego, że go nie zauważyłem, bo po dokładnych oględzinach stało się jasne, że poprzedni właściciel zakleił ten wyciek, zatuszował jakąś masą, nie wiem, może poksiliną albo czymś takim. No jaki z tego morał? Dokładnie oglądajcie maszyny, jakie zamierzacie kupić. Teraz trudno mi dokładnie ocenić, co jest przyczyną wycieku, bo mogą to być na przykład zużyte uszczelniacze wału, wyciek z przekładni, a nawet w skrajnym przypadku coś gorszego, nie wiem, nawet pęknięcie bloku silnika. No zobaczymy. Miejmy nadzieję, że uda mi się z tym uporać. Na pewno pojawią się tu filmiki z napraw, ale no co? No będą one niestety kosztować. Ile dowiecie się w kolejnych materiałach. Wymiany wymaga też tylna opona, bo ma 6 lat, no ale to normalne. Przy okazji wymiany opony i usunięcia wycieku, oznaczającej przecież zdjęcie osłony napędu, postanowiłem wymienić też pasek napędu, tym bardziej, że Honda zaleca wymianę co 10 tam 20 tysięcy kilometrów, a skuter w tej chwili ma na liczniku 17 tysięcy. Trudno mi na razie ocenić, czy jest to przebieg oryginalny. Sprowadzono skuter w 2015 roku z deklarowanym przebiegiem 4000 km. Trafił do Polski z Niemiec, a nie na szczęście z Włoch, Francji albo Hiszpanii, więc teoretycznie jest jakaś szansa, że przebieg jest prawdziwy, ale cytując klasyka, czas pokaże. I tyle. Jeśli jesteście zainteresowani kolejnymi materiałami na temat mojej Hondy, zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania. Na pewno niebawem będą jakieś nowe filmiki. No pamiętajcie, każdego dnia zupełnie nowy shorts. Pozdrawiam, lewa w górę.